Jest 7:05, niedziela, normalni ludzie jeszcze śpią. My jedziemy do Bary Port, ponieważ matka chrzestna naszego dziecka ma dzisiaj jakiś tam maraton czy półmaraton w bieganiu. My jedziemy ją tam zawieźć, więc pomyślałem, że nagram sobie taki vlog, pokażę coś z tego biegania, może jak ją tam lekko dopingujemy, poczekamy na finiszu, przejdziemy się na doki, na plażę. Mam fajną historię z tamtego miejsca, którą Wam opowiem. Później po wszystkim, nie wiem, tam chyba z 1,5 godziny będzie biegła, może z godzinkę, może 2. Później po wszystkim pójdziemy na te miasteczko, poszukać czegoś, żeby iść sobie gdzieś na śniadanie. Więc spędzimy sobie takie niedzielne, poranne popołudnie, miałem powiedzieć. Niedzielny poranek w miasteczku położonym koło Laneli, jak to Polacy mówią, Walijczycy Chlanechli. Więc co, czekam na Agatę i lecimy. Dobra, to jest sprawczyni całego wydarzenia, to jest Agata. Jestem Agata. Musi mnie poprawić, bo jednak okazało się, że to nie jest... Półmaraton, półmaraton, 10 mil se biegnę, nie? No, 16 kilometrów. Także jest i polska flaga, reprezentacja. trzymamy kciuki. Nie wiem w ogóle, gdzie tu jest start, zaraz sobie poszukamy. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Jak będzie przedostatnia, to będzie dobrze. Poczekamy na Jak start. Jak powiedziałeś, maraton z Agatą? Maraton z Agatą. No, tylko niech 16 będzie. kilometrów, nie? Maraton z Agatą, ważne, że nie z fagatą, tak? No. Zaraz idziemy na start, ona niech biegnie, my się przejdziemy. Przejdę się tam na miejscówkę, na latarnię. Tam mam fajną historię. Co oni tam kurde niosą? Ty, ja myślałem, że to duży ponton tam niosą, a to jest na start. Na start, a ja myślałem, że tam ponton niosą, nie? Dobry wariat. No dobra. Ona niech biegnie, my pójdziemy pokibicować. Przejdziemy się zaraz na plażę, na latarnię. Widzę, jest przypływ, będzie spoko. I do później. Also, can you please ensure your race number is facing the front as it needs to be clearly visible at all times. 5, 4, 3, 2, 1, go! Dobra, Agata już pobiegła, jest gdzieś tam. My się teraz przejdziemy w stronę latarni, która jest tam. Za chwilę Wam opowiem historię, która jest związana z miejscem tym. Tylko przejdziemy się na widok, na latarnię, ale aż mi gula robią. Poczekajcie, tylko sobie przestawię kamerkę. Kurczę, szkoda, że ja żadnego ręcznika nie mam. Jak wezmę, wejdę teraz do wody, wszystko będę miał w piachu. Chyba średni pomysł. Może chociaż podejdę za chwilę do plaży, do wody, zobaczę, czy jest w miarę ciepła. Dobra. Podejdziemy sobie do latarni. Znajdujemy się w miejscowości Bary Port. Nie jest to duża miejscowość, ma około 6-7 tysięcy ludzi. Jest to taka nadmorskie miasteczko, gdzie właśnie, tak jak widać, przyjeżdżają sobie ludzie popływać, pochodzić po plaży, wypocząć, zrelaksować się. Kiedyś jak mieszkałem w Laneli, które znajduje się z 10 km stąd, przyjeżdżaliśmy sobie tutaj bardzo często z chłopakami na rowerach, właśnie pochodzić tutaj po plaży. Nawet kiedyś jest jeden plus, chociaż mieliśmy po te 30 lat, 20 parę lat. Może pamiętacie, jak były takie Pokemony na telefonie i trzeba było robić rowerem kilometry, żeby się wykluło jajko, to chociaż był cel, wsiadaliśmy w rowery, robiliśmy te
kilkanaście kilometrów podejrzewam, nie wiem ile jest do Laneli. Przyjeżdżaliśmy sobie tutaj na plażę, właśnie pochodzić, porelaksować się. Tam na plaży bywaliśmy codziennie, bo plaża była pod nosem, więc ile można, przyjeżdżało się tutaj. Idziemy na latarnię. Nie wiem, czy tu jest jakaś informacja w ogóle, od kiedy to stoi. Zaraz zobaczymy. 1996, ale to podejrzewam, że no jeszcze nic takiego tutaj nie widzę. No wątpię, żeby ona od 1996 roku tutaj stała. Chociaż może, nie mam pojęcia. Nie czytałem jakoś specjalnie. Tutaj, może od razu powiem właśnie historię z tą plażą. Kiedyś właśnie przyjechałem sobie tutaj z kolegą pociągiem. Tam jest stacja kolejowa. Przyjechaliśmy sobie w pewne lato z kolegą. Teraz akurat jest odpływ, ale przypływ. Ale jak jest odpływ, woda normalnie dopiero zaczyna się gdzieś tam. Tutaj po kilkaset metrów przy odpływach mają tutejsze plaże. No i pewnego dnia przyjechaliśmy sobie tutaj, jako że był odpływ, wzięliśmy oczywiście sobie tam koce, jakieś piwko, radyjko i tak dalej. Poszliśmy sobie kilkaset metrów dalej na plażę, bo był odpływ, woda była bardzo daleko. No i tak sobie leżeliśmy, gadaliśmy, tam się radyjka słuchało i tak dalej, chillaucik tak zwany. Woda jak zaczęła przychodzić, no to tam co załóżmy jakieś 5 metrów, przesuwaliśmy sobie koc, co 10 metrów, cofaliśmy i kurczę, jak szliśmy w tą stronę, ja nie ogarnąłem, że mniej więcej gdzieś tutaj jest taki szeroki kanał, ładnych kilkanaście metrów, jest on taki głęboki. I jak sobie leżeliśmy tutaj na tym kocyku, ja się tam po jakimś czasie, jak już te kilkadziesiąt metrów załóżmy się wróciliśmy do tyłu, ja się odwracam, jak szliśmy tutaj był sam tylko piach, nie było nic. Nagle ja się patrzę, a tutaj całe takie koryto wody i nas odcięło. Centralnie tutaj była tylko taka wysepka, no bo tam już z tamtej strony woda szła, tutaj była wysepka, taka plaża, a tu już szeroko była woda. No i mówię do Piotrka, że bierzemy te wszystkie nasze rzeczy do plecaków, już kit z tymi telefonami, najwyżej potracimy takie, no bo wiadomo, cenne rzeczy, ale trzeba się ratować, uciekać, bo za chwilę jak tutaj nas odetnie, no to będzie masakra. Piotrek się na mnie patrzy i mówi, że on nie umie pływać. Ja nie dosyć, że tak naprawdę już kilka wtedy ładnych lat nie pływałem. Jedyne co, ja sobie wszedłem tam do wody, tutaj do pasa i tak dalej, ale żeby jakoś pływać, bo to naprawdę kilkanaście metrów podejrzewam było. To jeszcze, wiadomo, jeszcze trochę piwek się wypiło. Piotrek się na mnie patrzy, mówi, że on nie umie płynąć. Ja normalnie byłem w szoku, a wody naprawdę coraz więcej napływało. I nasza wysepka się kurczę kończyła. I widziałem, że tam na plaży, bo to wtedy było takie fajny letni dzień, dużo było ludzi i zauważyłem, że była jedna para rodziców, byli rodzice z dziećmi i mieli taki mały pontonik dla dzieci. No to ja się patrzę na Piotrka i mówię, dobra Piotrek, ja płynę normalnie wtedy w ogóle jeszcze też oczywiście praktycznie po angielsku gadałem. Popłynąłem normalnie już ledwo i tak, dopłynąłem do tych rodziców. I jakoś tam wydukałem, czy mogę to pożyczyć, bo mój kolega nie umie pływać oczywiście. Nie pamiętam już w jaki sposób to mówiłem, ale na pewno musiało być śmiesznie. No i oni tam powiedzieli, że dobra, okej. Wziąłem ten mały pontonik, z powrotem te kilkanaście metrów już przepłynąłem do niego. Załadowaliśmy te plecaki na ten materacyk. No i mówię, dobra Piotrek, łap się tego materaca. To był taki pontonik, nie materac, taki pontonik. Łap się tego pontonika, ruszaj nogami i płyniemy w stronę brzegu. Dobra, okej. A był wystraszony, naprawdę musicie mi uwierzyć, że był bardzo wystraszony, no bo on też już spanikował. Woda już nas odcinała, on nie umie pływać. No i spanikował chłopak. Weszliśmy do wody, przepłynęliśmy, ja wiem, z 2 metry, a on nagle mi się rzucił na szyję. Ja nie dosyć, że byłem już zmęczony drogą w tamtą stronę, z powrotem z tym pontonikiem. Teraz już w ogóle byłem, no bo wiadomo, zero kondycji, zero nic. Jeszcze tak jak mówię, te piwka. On mi się nagle rzucił na szyję, nie? To nie dosyć, że jego aż ściągało na dół, mnie jeszcze kurczę ciągnęło na dół. Oczywiście tam musiałem go trochę skrzyczeć, żeby wszedł na ten pontonik, tak się złapał, machał ledwo, naprawdę ledwo
dopłynęliśmy do tego brzegu. Także taka jest historia. Tu widzę nawet chyba, ale nie, bo to będą prądy morskie. Tu widać taki szlaczek, ale to musi być gdzieś tutaj, taki bardzo szeroki. Także tego dnia tutaj nie zapomnę, bo naprawdę i ja się wystraszyłem, i on się wystraszył. Ale jeszcze mało tego samego dnia wróciliśmy już wieczorem do Swansea pociągiem. Tego samego dnia miałem historię taką. Tutaj mogę powiedzieć, że może uratowałem kolegę, a tego samego dnia, tego samego wieczora koleś chciał mnie zabić za 80 funtów, ale to już jest historia na osobny odcinek, też ciekawe. Ciekawe, nieciekawe. Taka niebezpieczna sytuacja z mojego życia. Your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm, take me back to the start, if only for a moment. If only for a moment. It's Agatha? Yes! Jak Agata się podobało? Wszystko boli? Wszystko boli. Ale dałaś radę. Dałaś radę. I yo, Agata już skończyła biegać, teraz przechodzimy do drugiej części naszego vloga, czyli idziemy sobie w miasto. Co prawda byłem tu jakieś z 9-10 lat temu i to tylko tutaj na tej stacji kolejowej, którą za chwilę będzie widać. Wszyscy zgłodnieliśmy, więc przydałoby się coś zjeść. Już widzę, dziewczyny jakiś lokal znalazły. Co prawda byłem tylko na tej stacji, jakoś tutaj tego miasteczka specjalnie nie zwiedzałem, ale tak mi się wydaje bynajmniej, że idziemy w stronę centrum. Jak będzie, to się za chwilę okaże. Już są jakieś lokale, coś znajdziemy. Śniadanko trzeba zjeść, może czegoś się napić, więc lecimy. Jedyne co, to ja byłem kiedyś tylko na tej stacji, no ale już ode mnie wymagają, że mam ich oprowadzać po mieście, w którym jeszcze nawet nie byłem, nie? To pójdziemy sobie prosto przed siebie. Tu jest jakieś, nie wiem co to jest, jakieś rybki mi się wydaje, nie? Idziemy, wcale się nie zdziwię, jak za chwilę przed nami nic nie znajdziemy, ale trudno, idziemy. Ja dostałem misję, żebym znalazł jakiś lokal do jedzenia, ale chyba jednak nic nie znajdę. Muszę za chwilę wejść w mapkę. Tutaj dziewczyny weszły, ale w ogóle jak tu wali. Są mi dziewczyny. Musimy chyba się zawrócić, bo tu już widzę, tak jak mówiłem, te miasteczko to ma tylko 6 czy tam 7 tysięcy mieszkańców. Nic tu praktycznie nie ma, to jest takie, tam już się zaczynają domki. Na to wychodzi, że tu jest centrum, nie? Czyli, no bo tam już jest końcówka, tam jakieś tylko zwykłe domki. Wychodzi na to, że wracamy się do centrum, gdzie prawdopodobnie są chyba tylko ze 3 kawiarnie jakieś, jeden sklep. Zobaczymy w ogóle, czy coś tutaj do jedzenia znajdziemy. No ale co, takie wypady ja najbardziej lubię, nie? Wyjść, nie wiadomo gdzie. Co prawda wiem, w jakim jestem mieścinie, ale ani nie wiem, w którą stronę iść, w lewo, prawo, prosto. To jest najlepsze. Tylko się wcale nie zdziwię, jak tutaj są tylko te
3 kawiarenki, bo nie wiem jak to nazwać, nie no, jest tam jakaś mała restauracja. Wejdziemy, zobaczymy przede wszystkim, czy coś znajdziemy na śniadanie. Ale powykręcany chłop jechał. Czy coś znajdziemy na śniadanie? No. Wracamy. Arek nawigator, debeściak. Miało być jedzenie greckie, ale z tego co widzę chyba jest zamknięte. Więc wejdziemy sobie zobaczyć tutaj co jest. Nawet nie mam pojęcia, czy to jest tylko bar z piwkiem, czy będzie można sobie coś zjeść. Ale muzyka już jest. Dobra, tu widzę chyba. Alright. Tu widzę chyba nie będzie jedzenia. Czuć chmiel. Ale klimacik widzę jest, nie? Jest klimacik. No. Ale wycinamy stąd. Tutaj nic nie zjemy. Co to jest? Bullshit corner, ty. Ale jak jedziemy do Dark Side, ale ja bym ci Czy jeszcze idziemy zobaczyć? Dobra, w ogóle się nie dziwię, czemu się właśnie patrzyli, jak wchodzimy tutaj z dzieckiem. Właśnie na przykład oni. Bo ja szukam śniadania, a sami widzieliście, co jest w środku. Dobra, idę zobaczyć jeszcze te greckie jedzenie, bo tu jest tylko typowo piwialnia, ale już widzę, że jest zamknięte, czyli na 3 restauracje, znaczy ja myślałem, że to jest restauracja, na 3 lokale, w jednym tylko można się napić. Greckie jest zamknięte, to jest zamknięte, to też będzie zamknięte, no ale nie dlatego, że nie wiem, nie prosperuje czy coś, jest po prostu niedziela. Jest niedziela, a wiadomo, że jak w takim miasteczku, tu jest fish and chips, to jest zamknięte. Ogólnie kiedyś będę chciał na pewno nagrać jakiś odcinek z fish and chips, pokazać jak wygląda, ile kosztuje. Zobaczymy co tutaj jest. Aha, dobra, czyli tutaj będzie, widzę, kawiarnia, czyli tutaj nic nie znajdziemy na pewno na śniadanko. Więc co? Więc zostaje nam Swansea. Wracamy do siebie. Widzimy się za chwilę. Tu jeszcze może przy okazji nagram, jak wyglądają typowe walijskie stacje kolejowe. Się wydaje, że trochę się różnią od tych naszych polskich. Już sobie zejdziemy. W sumie ja wiem, czy tak się dużo różnią, ale bynajmniej tutaj w Walii wszystkie wyglądają bardzo podobnie. Oczywiście jeśli jesteś gdzieś w mieście, no to już są większe, inaczej wyglądają, ale to jest taki właśnie typowo walijski klimacik. Felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. If only for a moment. If only for a moment. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. Dobra, znajdujemy się w Swansea, tam nic nie zjedliśmy. Agata nas zaprosiła na śniadanko tutaj do tego lokalu. Tak naprawdę nawet nie wiem, co tutaj jest, widzę jakieś bułki. Nic specjalnego. Może nie wiem, wejdę, zobaczę, nagram, ale już widzę, że się patrzą. Także co? Tak niedzielka nasza wygląda od rana. Jest godzina 12. Niedługo wyjdziemy na rowery, może na rowerach nagram jakąś drugą część tej plaży, chociaż wątpię, bo słońce już zeszło, więc będzie chyba źle widać. Cieszę się, że byliście, zostaliście, obejrzeliście.
Taki zwykły, kolejny mój vlog. Jak tutaj da rada, jeszcze wejdę, tylko właśnie pokażę te ceny, może jakieś jedzonko. Ogólnie wziąłem sobie tutaj zwykłą taką bagietę, także nic specjalnego dla mnie tutaj nie ma. Dobra, jedzonko zjedzone. Niedzielny poranek uważam za udany. Nasza sportsmenka zadowolona. Trochę podjedliśmy. Teraz do domku, później na rowerek. Dziękuję za obejrzenie. I co mogę więcej powiedzieć? Do następnego. Siemano.